Co jest najgorsze w tym samochodzie, że jak kiedyś będzie kontynuacja serii Szybcy i Wściekli, czyli pewnie wersja 309 albo 69, to nie będzie można jeździć gangstersko. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Lexusa RZ. I spokojnie, ta kierownica, czy tam volant, to będzie opcja, w podstawie będzie normalna kierownica. I tak, dobrze słyszeliście, będzie opcją, bowiem teraz nawet nie da się zamówić samochodu z takim volantem, ten będzie dostępny dopiero od 2025 roku. Ale do dziwnej volantokierownicy jeszcze wrócimy. Skupmy się teraz na również nieco dziwnym wyglądzie. Wyglądzie, który w zasadzie od razu zdradza, że jest to Lexus, tylko taki dziwny Lexus. Dziwny, bo mamy zabudowany przód, profil jak w Gran Coupe, a na tyle tak zwany ducktail, czyli zadarty tyłek. I z tyłu też klasycznie, już dla SUV-ów Lexusa, mamy światło przechodzące przez całą szerokość. Mamy też tam coś, co wygląda jak atrapy, ale jak przyjrzymy się temu z bardzo bliska, to widać tam małe otwory, więc może to jednak nie są atrapy? Zresztą, z przodu też jest podobny motyw. Aha, i jakbyście jeszcze się nie domyślili, to Lexus RZ to auto elektryczne, stąd też zabudowany grill z przodu oraz ta klapka do wlewu do prądu. Swoją drogą, producenci powinni ustalić jakiś wspólny standard, gdzie jest gniazdo do ładowania, bo widzę, że każdy ma je gdzie indziej. Nie wiem też, co myśleć o braku wycieraczki z tyłu. Szyba jest dość wysoko zamontowana i jest ten kaczy tyłek, więc brud nie powinien lecieć na szybę, ale jednak mogłaby się czasem przydać. Porozmawiajmy teraz o wymiarach, bowiem model RZ to podobno SUV, który swoimi wymiarami wpasowuje się pomiędzy model RX a NX. Długość RZ to 4805 mm, szerokość to 1895, a wysokość to 1635 mm. Rozstaw osi to 2850 mm. I tutaj ciekawostka. Lexus RZ jest mocno spokrewniony z Toyotą, której nazwa brzmi jak przypadkowe uderzenie pięścią w klawiaturę, czyli modelem BZ4X. Model RZ jest jednak aż o 12 cm dłuższy niż model BZ4X, a to naprawdę sporo. I spory jest też bagażnik. I tutaj niestety nie da się otworzyć klapy z pilota, jak auto jest zamknięte. Trzeba najpierw odblokować auto, a dopiero później otworzyć bagażnik. Dziwne. A sam kufer ma 522 litry, czyli teoretycznie o 90 litrów mniej niż w modelu RX oraz o 23 litry mniej niż w modelu NX, ale wcale tego nie widać. Ba, model RZ ma pod podłogą jeszcze naprawdę wielki schowek i kilka mniejszych przegródek. Ta dziura tutaj jest oczywiście pod kable do ładowania, co moim zdaniem powinno być jednak z przodu, tak żeby kable były zawsze na wierzchu. Projektując elektryka od podstaw, powinno się zawsze zrobić mały bagażnik na kable z przodu, zwłaszcza, że wygląda jakby tutaj było miejsce. W bagażniku po boku mamy też schowany zestaw naprawczy i narzędzia, są też dwa haczyki oraz gniazdo pod zapalniczkę. Bagażnik można też powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, co robimy z kabiny. Miło, że podłoga po złożeniu jest niemal idealnie płaska, więc podczas ładowania można się zdrzemnąć. Wsiadamy więc do tyłu. I pomimo wymiarów mniejszych niż model RX, to w RZ miejsca jest naprawdę porównywalnie. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam sporo wolnej przestrzeni. Jest też podłokietnik, są złącza, oddzielne nawiewy, podgrzewanie kanapy czy dwa gazetowniki. A nad głową możemy mieć fotochromatyczny dach, który możemy ściemniać za pomocą przycisku i jak widzicie, działa to świetnie. Szybko i efektownie. To wskakujemy naprzód, gdzie mamy materiałowe fotele i co ciekawe, nawet w opcji nie da się wybrać skóry. To auto jest wegańskie. I jak widzieliście, zabawnie wygląda, jak próbowałem przyłożyć nadgarstek do góry wieńca kierowniczego, którego tam nie ma. Ale przybranie wygodnej pozycji jest naprawdę łatwe, siedzi się wygodnie, zresztą fotel i pozycja jest bardzo fajna. Wszystko jest oczywiście elektryczne. I przechodzimy do najważniejszego bajeru w tym samochodzie, czyli deski rozdzielczej z tą opcjonalną, fikuśną kierownicą, czyli volantem. I ten volant, poza swoim wyglądem, ma jeszcze bardzo ciekawą technologię steer-by-wire, czyli technologię znaną z samolotów, gdzie drążek kierowniczy nie jest mechanicznie połączony z kołami. I kiedyś takie rozwiązanie było m.in. w samochodach Infiniti, z tym, że tam był zawsze zapasowy, mechaniczny układ w razie awarii, a w Lexusie tego nie ma. W Lexusie jest podwójny układ steer-by-wire, czyli mamy dwa układy, dzięki którym mamy pełną redundancję. Gdyby się popsuł jeden, to od razu włącza się drugi. I takie rozwiązanie to była jedyna możliwość, żeby auto dostało homologację. I co ciekawe, przez to, że układ jest podwójny, to waży on o 11 kg więcej niż klasyczny układ z mechanicznym połączeniem z kołami.
I teraz pewnie nasuwa Wam się to samo pytanie co mi. W takim razie, w jakim to było celu, jak nie w celu redukcji masy? Ano cel był taki, żeby poprawić doznania z jazdy. Otóż taka kierownica jest też m.in. w Tesli, z tym, że tam jest to klasyczny mechaniczny układ. I to powoduje, że manewrowanie w miejscu to koszmar, bo nie ma się za co złapać. Lexus wymyślił to inaczej. Jest tutaj adaptacyjny układ kierowniczy, który w zależności od prędkości inaczej skręca koła oraz ten układ ma tylko 150 stopni pomiędzy skrajnymi położeniami. W ten sposób podczas manewrowania nie trzeba odrywać rąk od kierownicy. Najłatwiej będzie, jak Wam to pokażę. Teraz jestem w modelu RZ z klasyczną kierownicą i zobaczcie, jak dużo muszę nakręcić, żeby nawrócić. Nie jest to oczywiście uporczywe i każdy z nas tak kręci kierownicą wielokrotnie w każdym samochodzie, ale w przypadku wolantu byłoby to trudne, bo co jakiś czas próbowałoby się złapać za górę lub za dół kierownicy. Tak więc zobaczcie, jak wygląda to w wolancie. No ruch kierownicą niczym w aucie z F1. I podczas jazdy jest super, dopóki nie będziemy jechać wolno i zmieniać wtedy szybciej kierunków jazdy. Wtedy jest momentami zbyt nerwowo, tak zbyt agresywnie. Szybka jazda po krętych drogach jest świetna, układ wydaje się stworzony do jazdy po torze, bo ciaste zakręty czy nawroty to byłaby bajka. Jednak miejska, wolna, ale kręta jazda jest taka dziwna. I coś czuję, że to właśnie dlatego ten układ wejdzie dopiero za 2 lata, bo Japończycy chcą go dopracować. Fajnie też, jakby wtedy dodali możliwość skakania nad przeszkodami poprzez pociągnięcie wolantu do siebie. Taki tam żarcik. Wróćmy więc do deski rozdzielczej, bo tu też trzeba parę rzeczy dopracować. Na przykład system multimedialny. Jest to nowy system, który testowałem już m.in. w modelu RX i wciąż uważam, że brakuje tutaj lepszego układu z kilkoma widokami naraz, jak na przykład multimedia i mapy, czy telefon i spalanie i tak dalej. Oraz uważam, że graficznie multimedia wyglądają dość ubogo. Zwłaszcza w tak nowoczesnym aucie z takim wolantem. Miło za to, że mamy fizyczne pokrętła do audio i do temperatury. Co prawda nawiewy już są za pomocą smyrania po ekranie, ale nie można mieć wszystkiego. Przycisk, którego mi również brakuje, to ten od trybów jazdy, bo te są schowane na ekranie. I tu w ogóle jest dziwny układ, bo jak widzicie te kafelki od asystentów spokojnie zmieściłyby się na jednym widoku, ale nie wiedzieć dlaczego są na oddzielnych kartach i trzeba klikać i klikać. Trochę bez sensu. Również sterowanie danymi wyświetlanymi na zegarach cyfrowych jest dość mało intuicyjne, bo to robimy z poziomu head-up display. I żeby było trudniej, to te przyciski na kierownicy to touchpady, więc są bardzo czułe. Na szczęście na zwykłej kierownicy są zwykłe przyciski. A właśnie, i zwykła kierownica ma duży kierunkowskaz, a nie taki mały pindolek jak przy tym wolancie. Bardzo ciężko go trafić, plus kręci się on z wolantem, co wymaga przyzwyczajenia. Sprawdźmy zatem materiały. Naprawdę nie jest źle, chociaż klasycznie nie podoba mi się Piano Black. A i auto ma też nowy gadżet, jakim są promienniki do podgrzewania nas na fotelu. Czyli nie mamy maty w fotelu, a promienniki. I takie rozwiązanie ma dużo mniejszą moc, bo około 170 W, podczas gdy mata, gdyby była, to ona pobiera około 5000 W. A to oznacza oczywiście mniejsze zużycie prądu. Później dowiecie się, czy było warto. Teraz sprawdźmy schowki, które również są dziwne. Po pierwsze, mamy schowek pod tunelem środkowym, który jest zasuwany takimi szmatkami na magnesy, a po drugie, przed pasażerem nie ma schowka. Tak, nie ma schowka, co jest podobno spowodowane wspomnianymi wcześniej promiennikami. Dziwne. Ale jeszcze dziwniejsze jest to, że pod maską nie mamy siłowników, tylko patyk. Ja wiem, że w elektryku jest walka o każdy kilogram, ale to auto i tak waży 2100 kg, więc i tak jest ciężkie. Ciężkie, ale szybkie. Lexus RZ występuje tylko i wyłącznie w jednym napędzie 450e, czyli jest to układ 2 silników elektrycznych, jednego z przodu o mocy 204 koni, a drugiego z tyłu o mocy 109 koni. Czyli łącznie mamy 313 koni, 414 Nm i napęd na 4 koła. Katalogowo ma to nam dać do setki 5,3 sekundy oraz tylko 160 km/h prędkości maksymalnej. Prędkość maksymalna jest oczywiście ograniczona. Pora więc sprawdzić przyspieszenie.
Mój wynik to równe 5 sekund, czyli bardzo dobry czas, lepszy niż deklaruje producent. I jest to czas w każdym trybie jazdy. Nieważne, czy kontrola trakcji jest włączona, czy nie i jaki mamy włączony tryb. W ogóle miałem wrażenie, że nawet jak wyłączymy kontrolę trakcji, to ona i tak nieco ingeruje. I wracając do trybów jazdy, to w modelu RZ jest tryb Range, który robi 3 rzeczy. Po pierwsze, wyłącza klimatyzację i w ogóle nawiew w samochodzie. Po drugie, ustawia ogranicznik prędkości na 100 km na godzinę. Oraz po trzecie, wyłącza przedni silnik. Tak, wyłącza przedni silnik i mamy wtedy tylko 109 koni na tylnej osi. Pora więc na pomiar przyspieszenia w trybie Range. Wynik to również 5 sekund. Tak, ruszając pełnym piecem i tak załącza się przedni silnik i to samo tyczy się podczas elastyczności. Elastyczność, jak widzieliście, jest świetna, jak to w każdym aucie elektrycznym. W RZ natomiast nie jest świetne zużycie energii. Ba, to jest naprawdę bardzo wysokie. Na trasie, jadąc ciągle 80-90 km na godzinę, nie da się zejść poniżej 18-19 kWh, a przy 120 jest już około 27 kWh. I to podczas testów przy idealnych dla elektryka warunkach było około 18 stopni, słonecznie, nie używałem klimatyzacji. Jedyne co miałem złe, to felgi, bo miały rozmiar aż 20 cali. Na 18 spalanie byłoby pewnie mniejsze. Konkurencja spala około 5 kWh mniej przy tych samych prędkościach, a to jest ogromna różnica. Bateria w RZ ma 71,4 kWh brutto, co daje nam 64 kWh użytecznej baterii, czyli przejechanie na trasie szybkiego ruchu 300 km jest niemożliwe. Auto ledwo zrobi wtedy 200 km. Maksymalna moc ładowania to 150 kW, co powinno dać około 30 minut ładowania od 20 do 80%. Z tym, że takie ładowanie możemy zrobić 3,85 raza w przeciągu 24 godzin, a potem moc ładowania jest zmniejszana ponad 3-krotnie. Tak, 3,85, nie wiem jak Lexus to obliczył. I moim zdaniem takie ograniczenie ładowania jest bardzo słabe. Zarówno zużycie prądu, jak i ograniczenie w ładowaniu to jest największa wada modelu RZ. Aha, i ładowarka pokładowa Lexusa obsługuje 11 kW. Wracając jeszcze do jazdy, to układ kierowniczy, tak jak mówiłem, jest specyficzny, precyzyjny, ale momentami aż za agresywny, ale to jest pewnie do poprawy. Dziwi natomiast brak adaptacyjnych amortyzatorów, co w tej klasie moim zdaniem powinno być, zwłaszcza w tej cenie. Chociaż zawieszenie jest nieźle zestrojone i to nawet na tych 20-calowych kołach jest w miarę komfortowo. Jest oczywiście sztywno, ale przy wadze powyżej 2 ton musi tak być. RZ ma też system kontrolujący przechyły, ale działa on tylko podczas przyspieszenia i hamowania, czyli tak naprawdę nie jest w ogóle potrzebny. Dobra, to teraz pora na cennik. Najtańszy Lexus RZ z podstawowym wyposażeniem Business kosztuje 330 000 złotych, a najdroższy Omotenashi startuje od 390 000 złotych. Jest bardzo drogo, dużo drożej niż w Toyocie, ale Toyota, tak jak mówiłem, jest mniejsza oraz dużo słabsza, bo tam mamy maksymalnie 218 koni, a nie 313 jak w Lexusie. I taka Toyota z 4x4 powinna kosztować około 283 000 złotych, ale niestety obecnie nie da jej się kupić. Wydaje mi się, że Lexus traktuje model RZ jako taki sprawdzian inżynieryjny i trochę takie testy, a niekoniecznie auto, które ma stać się hitem. Lexus sprawdza, jak przyjmie się wolant, sterowanie steer-by-wire, napromienniki i w ogóle jak rozwinie się rynek elektryków. Lexus RZ to testy na produkcji. I ja akurat takie podejście koncernu Toyota Lexus szanuję, bo marka sama powtarza, że zamierza bacznie obserwować rynek, a nie ślepo już iść tylko w auta elektryczne. Ale z drugiej strony, jak się wkracza tak późno na rynek elektryków, to można było zrobić to lepiej i poprawić chociażby zużycie prądu, które jest bardzo wysokie, oraz dobowe ograniczenia w szybkim ładowaniu. To powinien być samochód idealny pod każdym względem, a wyszedł po prostu kolejny elektryk, jakich na rynku pełno, z tym, że tutaj możemy mieć w opcji wolant zamiast kierownicy. Cześć!